Cześć! Heja! Zapraszam! Cześć, nazywam się Krzysztof Danilewicz, szerszemu gronu znany jako Drygu. Jestem założycielem studia White Moon Games, które jest twórcą gry Tyrn oraz Broken Ranks. Wywodzę się z programowania, z wykształcenia jestem programistą, natomiast obecnie zajmuję się również programowaniem oraz ogarnieniem rzeczy wszelakich. Chodźcie, pokażę wam tak mniej więcej jak wygląda nasze biuro, gdzie wszystko składamy do kupy. Chodźcie najpierw do mojego stanowiska. Ja sobie urzęduję tutaj, obok Dara, ogarnia nam ładnie balans. Tu jest Marlenka i normalnie byłby machacz, ale jest na urlopie, czyli taki pokój programistyczno-designowy. Zaczęło się jeszcze na studiach od ostatniego roku, gdzie wymyśliłem sobie, że na projekt zaliczeniowy zamiast zwykłego projektu zrobię sobie grę. To była aplikacja webowa z backendem bazą danych. No i jak kombinowałem, co to zrobić ciekawego, żeby nie umrzeć z nudów przy takim projekcie. I wymyśliłem jakąś taką gierkę w stylu arenki, jak kiedyś były popularne, gdzie tworzyło się jakąś postać i wystawiało się ją na pojedynek z innymi przeciwnikami. No i takie coś zrobiłem jako ten projekt, ale że spodobało mi się robienie tej konkretnie gierki, to zacząłem ją kontynuować po tym, jak skończyłem już studia. No i tak ciągnąłem ten temat, programowałem to sobie, tak można powiedzieć, po godzinach. Bo po studiach zaraz, żeby z czegoś się utrzymać, założyłem agencję reklamową White Moon. Wraz z ówczesną dziewczyną i jeszcze z takim kumplem. No i zaczęliśmy robić jakieś stronki, pozycjonowanie i generalnie wszelakie rzeczy z agencji reklamowej. A jak wracałem do domu, cisnąłem jeszcze tak z 7-8 godzin dziennie tą gierkę. I był to bardzo przyjemny okres, tylko że trwał 5 lat, więc troszkę długo. Myślałem, że zrobię szas-prast w rok, 2, a wyszło 5. No więc troszeczkę się przeliczyłem. Więc tak mniej więcej wyglądało założenie studia. Tutaj jest, jak widać, Bero, którego nie ma. W ogóle dzisiaj jest sezon urlopowy, więc mało trochę jest nas. Tu jest Marcin, który jest producentem. Maciek, którego jeszcze nie widzicie za rogu, ale się wyłania. Który jest grafikiem 3D. Tutaj jest Loki, który również nam zaginął, który animuje postaci. Właśnie widać. A przerabia rycerkę na wersję mobilną. Tak, a tutaj jest pan Tomasz i Edyta, również graficy 3D, którzy również są w tej chwili na urlopie. Skąd pomysł na Tyrn i fabułę? Bo na początku ogarniałeś wszystko sam, tak? Można powiedzieć, że tak. Nad fabułą za bardzo nie myślałem. Jedyne co stwierdziłem, że dobrze by było wymyślić, to skąd się biorą nowi gracze wchodzący do świata. Więc wymyśliłem historię, że są uciekiniarami i trafiają na nowy ląd i dlatego cały czas przybywają. Więc to był taki zalążek, z którym potem już prawdziwi pisarze i wymyślacze fabuły musieli się mierzyć. I trochę mnie za to przeklinają, ale takim im zostawiłem dorobek. Więc tak to wyglądało. Mniej więcej tak po 2-3 latach pisania do zespołu dołączył grafik Tomek Lechowski. On jest znany jako Pan Tomasz, oraz Gabriel Marczak, znany jako Torgert, który właśnie pisał, zajmował się fabułą. I potem on już to raczej robił, ja tam jedynie konsultowałem sobie z nim te rzeczy. Dobra, wbijamy teraz do Torgerda. Miała być wieża kościarzy, ale jest tylko Torgerd, bo reszta jak wyżej, urlopy. To jest pandemiczna rzeczywistość. Tak jest. I tutaj wymyślają wszystkie wątki fabularne. I nie tylko. Powiedz Torgu. Tak, my wymyślamy tutaj wszystkie wątki fabularne i nie tylko. No i bardzo dobrze, tak jest powiedzieć. Tak, tutaj się toczą burze mózgów i narady. A potem tam na dole muszę to rysować. I programować Nie tego. staracie się, żeby ci na dole mieli pracę. To jest. Czego według Ciebie potrzeba, żeby zacząć tworzyć swoją grę?
tej chwili tylko i wyłącznie komputera. To jest jedyna niezbędna rzecz. Nie trzeba mieć za bardzo żadnych umiejętności. Trzeba mieć duży zapał. I to tyle, bo w tej chwili są tak zaawansowane silniki, że nawet nie za bardzo trzeba programować. Grafiki też nie trzeba tworzyć samemu, więc jedynie to, co trzeba mieć otwarty umysł, jakieś fajne pomysły no i bardzo dużo zawziętości, żeby doprowadzić taką grę do końca. No i trzeba lubić się uczyć, bo te silniki są mega fajne, ale jednak trochę skomplikowane, więc trzeba sięgać po wiedzę, która jest na YouTubie, w internecie i idąc tą drogą spokojnie można zrobić fajną gierkę. A teraz już właściwie jest wszystko w internecie, nie? Poradniki odnośnie wszystkiego, więc też dużo łatwiej zacząć pod tym względem. Tak jest, zdecydowanie, bo jak ja zaczynałem, to na studiach nikt absolutnie nas nie uczył, jak robić gry. Ja sobie te gry od początku wdrażałem. Cokolwiek właśnie tam było, to próbowałem tu jakiegoś Pacmana zrobić, tu jakiś model 3D, sobie silnik, który będzie to obracał, zaimplementować, bo taką miałem zajawkę. Natomiast bardzo ciężko było zdobyć jakąś wiedzę. Były jakieś książki, ale one zazwyczaj były kilka lat do tyłu, bo książka bardzo szybko się starzeje, a ta technologia szła super szybko. Więc ja wymyślałem koło od nowa i robiłem masę błędów podczas mojej podróży game devowej na początku. Natomiast teraz to zachęcam faktycznie korzystać z tutoriali i odpalić Unreala czy Unity i jechać z tematem. Jakie są najlepsze aspekty tworzenia gier? Według Ciebie oczywiście. Wolność. Tak, można sobie wymyślić absolutnie wszystko, a następnie to zrealizować. W tym momencie też jest to w miarę już ułatwione, bo mamy dostęp do sklepów z grafiką i jakiegoś kodu, no i właśnie wiedzy, jak co robić, więc to jest moim zdaniem świetna sprawa, że nic nas tak na dobrą sprawę nie ogranicza w takiej twórczości. A jakie są najgorsze aspekty? Czas, jaki trzeba na to poświęcić. Bo tworzenie gier jest bardzo czasochłonnym procesem. Znaczy, jeżeli wymyślimy sobie jakąś prostą gierkę, to jesteśmy w stanie to opykać, powiedzmy, w kilka miesięcy. Natomiast problem jest taki, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i nasza prosta gierka ewoluuje od razu w coś dużo większego. No i ciężko jest narzucić sobie taki kaganiec, żeby jednak tu uciąć i dowieść ten projekt do końca. No i zazwyczaj dzieje się tak, że ludzie początkujący coś zaczynają robić, łapią tą zajawkę, ale widzą, że jest ciężko, jest długo, no i nie kończą po prostu tych projektów. Czy tworzenie gier to jest Twoje jedyne zajęcie w życiu? Jeżeli chodzi o zawodowe, to w tej chwili tak. Natomiast wcześniej prowadziłem tą agencję reklamową, zajmowałem się pozycjonowaniem, składałem strony internetowe, jakieś CMS-y, różne rzeczy takie, jeżeli chodzi o IT. Do innych nie będę się przyznawał, ale zawodowo to powiedzmy, że ty. Czy to dalej jest pasja, czy już tylko praca? Szczęście pasja, bo gdyby tylko praca, to było ciężko, bo ja mam tendencję niestety do przepracowywania, zbyt długiego siedzenia nad tym, więc oszalałbym, jakbym siedział po 12-13 godzin nad czymś, co mi nie sprawia żadnej przyjemności, więc tak, ciągle pasja. A czy spodziewałeś się, że Twoja gra osiągnie taki sukces i podbije serca graczy? Nie, bo zależy też na jakim etapie. Na początku robiłem to po prostu jako gierka dla siebie, tak żeby coś tam sobie porobić. Natomiast jak to zaczynało kiełkować, to stwierdziłem, że w sumie fajnie się w to gra i wydaje mi się, że na pewno jakieś grono graczy ona zdobędzie. Natomiast po tym, jak już zaczęliśmy ich wpuszczać, no to zaskoczyło mnie, jak bardzo ta gra się spodobała i jak dużo osób zaczęło w nią grać. No i na tym początku naszej drogi w życiu bym się nie spodziewał, że dojdziemy do tego punktu, w którym jesteśmy teraz. Więc tak, zaskoczyłem się. Jakie masz hobby poza grami? Głównie sport. Od małego lubiłem biegać po drzewach.
generalnie moi rodzice byli przerażeni, bo moim wymarzonym zawodem to był kaskader i robiłem wszystko, żeby ich zdenerwować. Mój dziadek ścinał wszystkie dolne gałęzie na drzewach w okolicy naszego domu, żeby nie mógł się tam wdrapać, ale z bratem przystawialiśmy jakieś kołki, pieńki, drabiny i wchodziliśmy jeszcze wyżej, więc to... Właśnie chciałem zapytać, czy to pomogło, czy nie? Nie, to nie było. Ja dalej jestem w szoku, że dożyłem jeszcze do tego wieku. Później były wszelakie sporty ekstremalne, można powiedzieć. Na początku były rolki, takie w streetie jeździliśmy z kumplami, byliśmy w podstawówce, czyli wskakiwaliśmy tam przy schodach na poręcze i zjeżdżaliśmy po tych poręczach na rolkach. Tam też obiłem sobie facjaty porządnie, bo w trzecim... Ja w ogóle tak mam, że jak za coś się biorę i złapię mega zajawkę, to chcę szybko na maksa i non-stop, więc trzeciego dnia jazdy na rolkach, jak nie potrafiłem jeszcze na nich za dobrze ustać, to stwierdziłem, że zjadę z rampy. Tak, i skończyło się tak, że wylądowałem mordą na dole rampy, bo skoczyłem z niej po prostu. Rozwaliłem sobie zęby, zawieźli mnie do szpitala. No i generalnie tak podchodzę do rzeczy. A później taką największą moją pasją były sporty walki. Zaczęło się od taekwondo, gdzie tam poznałem mojego wspólnika właśnie, pana Tomasza. Stąd się poznaliśmy. W ten sposób tak naprawdę dzięki taekwondo powstał w ogóle projekt Broken Ranks, bo gdybym go nie poznał, to wtedy nie było sklepów z grafiką, więc nie byłoby tego jak zrobić. A teraz na stare lata jakieś spokojniejsze sporty jak surfing, boks, no i tak sobie kombinuję. A czy ty w czasie, kiedy tworzysz swoją grę, masz czas pograć? Jeżeli tak, to jakie to są gry? Coraz mniej mam tego czasu, niestety, i bardzo żal mi tego czasu, ponieważ w tym czasie mógłbym programować coś do Broken Ranksa i zazwyczaj to wygrywa z graniem w gry. Natomiast jak gram, bardzo wkręciłem się w symulatory wyścigowe, więc nakupiłem tam trochę sprzętu i mam taki symulatorek i ścigam się w ligach wyścigowych. Tylko że to też wymaga dosyć dużo czasu, bo żeby nie zabić tych wszystkich ludzi innych na torze, no to trzeba dobrze jeździć, więc tak, żeby być konkurencyjnym, to tak z godziny dziennie przynajmniej by trzeba było potrenować. Więc czasami mam taki okres, że mam troszkę więcej czasu, to maniaczę, a czasem nic. Teraz jest nic. A jakieś gry w podobnych klimatach do tego, co sam tworzysz? Baldur's Gate ostatnio odpaliłem, trójkę. Tak. I gramy z dziewczyną na split screenie, ale daleko jeszcze nie doszliśmy, no, dopiero początek, więc ale tak, to jest teraz w planie, będziemy maniaczyć, bo słyszałem, że jest bardzo dobry. Natomiast z tych takich mainstreamowych gierek raczej wolę szukać jakichś indie, ponieważ te mainstreamowe wszystkie są mniej więcej na jedno kopyto, są świetnie wykonane, natomiast nie ma tam jakiegoś unikalnego gameplayu, natomiast mnie najbardziej jara coś nowego, coś czegoś jeszcze nikt nie zrobił, coś co mnie zaskoczy. Więc łupię sobie czasami w jakieś indie gierki. Ostatnią świetną grę jaką widziałem to... I tu nie pamiętam tytułu. Tu doklejemy napisy, o co mi chodziło. Ale to było... Tylko musi dać mi znać, o co chodziło. Tak, odnajdę ją. O eksploracji kosmosu dziwnym stworkiem, który lata taką statkiem kosmicznym, który wygląda jak suszarka do włosów. Czy coś w tym stylu. Ale świetna gra, odniosła bardzo duży sukces jak na grę indie, więc dużo osób powinno ją kojarzyć. A tak to z takich największych gier, które zrobiły na mnie największe wrażenie ostatnimi czasy, to był Faster Than Light oraz Minecraft. Minecraft, okej. Tak, ale Sam to... lubię bardzo grać, także... Ale to już było no, tak jak był jeszcze w becie, to już tak miałem trochę przesyt grami, ale odpaliłem tego Minecrafta i grałem do 4 rano i pierwszy raz miałem coś takiego, że w pracy myślałem, zagram sobie zaraz w grę jak wyjdę. To ostatni raz jaki miałem takie uczucie, to właśnie był Minecraft. No i to była właśnie taka mechanika, niby tak naprawdę przeniesienie klocków Lego do komputera, ale nikt wcześniej tego nie zrobił i połączone to fajnie z tym cyklem dnia, nocy, potworami, no mega mi podeszło wtedy. Genialny w prostocie. Tak, dokładnie.
Jak jest twoje najlepsze wspomnienie z game devem, studiem i tworzeniem swojej gry? Jakbym miał wybrać jedno, To może zawsze brać więcej, oczywiście. to jest takie pierwsze wspomnienie zaraz po tym, jak otworzyliśmy betę i ludzie zaczynali grać, to spotkałem się z moimi takimi znajomymi, trochę dalszymi. No, oni powiedzieli, że wkręcili innych znajomych i robią sobie takie spotkanie, jakby to jeszcze nie był nawet nieoficjalny zlot, to było coś jeszcze przed tym, czyli po prostu jakaś grupka znajomych, którzy zaczęli grać, po prostu spotkało się, żeby pogadać sobie o grze i zaprosili mnie, żebym do nich wpadł. I tam byli moi bardzo bliscy znajomi i plus, jak się okazało, bardzo duża już grupa ludzi, których w życiu nie widziałem. I oni wszyscy gadali o grze, którą my robiliśmy i znali content lepiej od nas. Dyskutowali o buildach, potworach i to było dla mnie no, takie mega przeżycie, że jednak to co robiliśmy te 5 lat, komuś naprawdę się spodobało i że ludzie mają mega fan z grania w tą produkcję. Więc wydaje mi się, że to jest takie moje najprzyjemniejsze spotkanie, czyli taki feedback od community. Dziękuję bardzo. Dzięki, Jelkiem. Dzięki.